Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomek Grząślewicz i zapraszam do obejrzenia 4. odcinka cyklu Środula 43. Proszę Państwa, w filmie Równia Pochyła, bo taki jest jego roboczy tytuł, który wraz z projektem Historia Zapomniana realizujemy, znajdą się sceny z udziałem aktorów. Potrzebujemy środków na ten cel, dlatego prosimy Państwa o udział w zbiórce na stronie zrzutka.pl. Link do zrzutki znajdziecie Państwo w opisie filmu oraz w komentarzu pod filmem. 4. odcinek naszego cyklu nosi tytuł Szpital. Zajmiemy się tą bardzo ważną instytucją, która działała na Środuli w okresie getta. Również zobaczymy, co działo się z tym miejscem po jego likwidacji. Na zdjęciu widzimy budynek przy ulicy Okrzei 46. Wspominałem już o nim, kiedy rozmawialiśmy o Judenracie. Jest to tak zwana kamienica Zamorowskich, wybudowana jeszcze wiele lat przed II wojną światową. Służyła jako szkoła powszechna w okresie międzywojennym, no a później pierwotnie zlokalizowano tutaj w momencie, kiedy Żydzi przenosili się na Środulę. Pierwotnie tutaj znalazła się siedziba Judenratu, a następnie po tym, jak Niemcy rozkazali ewakuować szpital ze Starego Sosnowca, to właśnie tutaj zlokalizowano szpital. Zanim jednak przejdziemy do szczegółowego omawiania dziejów szpitala na Środuli, chciałbym powiedzieć kilka słów o Wydziale Zdrowia przy Centrali Rad Starszych Żydowskich na wschodnim Górnym Śląsku. Była to dosyć potężna instytucja, która składała się z wielu wydziałów i właśnie jednym z nich był Wydział Zdrowia, którym kierował, jak Państwo widzą na tym slajdzie, dr Hersch Lieberman. Lekarz, społecznik. Relacja, którą widzimy, pochodzi od Zofii Bommerwald, lekarki. Zofia Bommerwald złożyła tą relację w Żydowskim Instytucie Historycznym. No i właśnie widzimy potwierdzenie, że kierownikiem Wydziału Zdrowia był Hersch Lieberman, a szpital w Sosnowcu, podobnie jak przed wojną, mieścił się przy ulicy Konrada, dzisiejszej ulicy Odrodzenia. No i taka sytuacja miała miejsce aż do roku 1943, czyli nawet w momencie, kiedy getto na Środuli zaczęło być tworzone, to nadal jeszcze Żydzi korzystali z tego szpitala przy ulicy Odrodzenia. Ten budynek zresztą istnieje do dzisiaj i nadal jest placówką ochrony zdrowia. Jeżeli chodzi o sam Wydział Zdrowia, to mamy takie słynne zdjęcie zachowane, które już pokazywałem w odcinku o Judenracie, tylko wtedy skupialiśmy się na postaciach Mojżesza Merina i Fanny Czarnej. Tym razem pokazuję to zdjęcie jeszcze raz, natomiast nasza uwaga jest skupiona na postaci doktora Liebermana, który na tym zdjęciu się również znajduje. Widzimy, że na takim dosyć istotnym miejscu w końcu był kierownikiem właśnie tego wydziału. Jeżeli chodzi o kwestię szpitala, no to właśnie w 1943 roku w pewnym momencie Niemcy wydali rozkaz natychmiastowej, tudzież niezwłocznej ewakuacji szpitala ze Starego Sosnowca. No i wówczas zaczęły się gorączkowe narady, co z tym fantem zrobić, czyli gdzie umiejscowić szpital na Środuli. Była dzielnicą fatalną pod względem infrastruktury. Nie była skanalizowana, nie miała wody bieżącej, no a wiadomo, że są to kwestie konieczne, jeżeli chodzi o szpital. No, w każdym razie uznano, że jedyny budynek, który nadaje się na szpital, to jest właśnie dawny gmach szkolny, czyli kamienica Zamorowskich przy ulicy Zeilenweg, Okrzei 46. Pisze o tym Paweł Widerman w Płowej Bestii. No i właśnie zdecydowano się w tym momencie, żeby Judenrat wyprowadził się z tej kamienicy, a następnie w bardzo szybkim tempie budynek zostanie przystosowany do celów szpitalnych. I tu mamy właśnie taki opis dosyć dokładny przebudowy i adaptacji tego budynku na cele szpitalne. Widerman pisze o tym z podziwem, że mimo niesprzyjających okoliczności, trudnych warunków, problemów z materiałami, wiszącym widmem likwidacji getta i wysiedlenia, takiej w atmosferze niepewności, no i plus to, że na przykład Środula była bardzo trudna, jeżeli chodzi o teren, skalista. Mimo to w bardzo krótkim czasie udało się skanalizować ten szpital, ciągnąc doły kanalizacyjne na kilkaset metrów i z początkiem maja 1943 roku gmach był gotowy i przeniesiono szpital z miasta, ze Starego Sosnowca właśnie na Środulę. Jeżeli chodzi o kwestię wyposażenia, no to mamy
pewne rozbieżności w zeznaniach. Widzą Państwo tutaj relację Róży Felczer, pielęgniarki w szpitalu żydowskim. No i ona twierdzi, że najważniejsze instrumenty i aparat rentgenowskie musiały pozostać w dotychczasowym szpitalu, ponieważ Niemcy nie pozwolili tego zabrać. Tymczasem Paweł Widerman pisze w Płowej Bestii, że pierwszorzędny aparat rentgenowski kupiony za kilkadziesiąt tysięcy marek został po kryjomu przeniesiony przez dyrekcję szpitala na Środulę. No i teraz pytanie, komu wierzyć? Pielęgniarce, która w tym szpitalu pracowała, czy też Widermanowi, który był członkiem Judenratu i na pewno dostęp do wiadomości miał dosyć szeroki. Nie wiemy, że tak powiem, na dwoje babka wróżyła. Kolejna kwestia, o której warto wspomnieć, no to są lekarstwa i recepty. Wracamy do lekarki Zofii Bommerwald, która zeznała, że w okresie istnienia getta na Śróduli recepty były załatwiane przez urzędników gminy żydowskiej w aptekach znajdujących się na terenie miasta. I tymczasem Paweł Widerman w Płowej Bestii pisze, że te lekarstwa załatwiała milicja. Wbrew pozorom nie jest to relacja sprzeczna, ponieważ milicjantów traktowano jako urzędników gminy. Widnieli na liście płac gminy, więc być może te relacje tak naprawdę się pokrywają. Natomiast Widerman wspomina też, że w późniejszej epoce istnienia getta rozpoczęto budowę apteki, której zarządzaniem miał się zająć Aryjczyk, natomiast gmina żydowska miała mu urządzić odpowiedni lokal na te cele. Proszę Państwa, wspomnieliśmy już o trwających cały czas wysiedleniach i powraca nam relacja pielęgniarki Róży Felczer, która wspomina najpierw, że 22 czerwca 1943 roku było to jedno z takich cząstkowych wysiedleń ze Środuli. Wówczas wysiedlono wielu chorych ze szpitala i zabrano do wagonów, wywieziono do Auschwitz. No a później wspomina już moment likwidacji getta, czyli początek sierpnia 1943 roku. Wiemy, że ta akcja przebiegała w sposób bardzo nerwowy, chaotyczny i brutalny. Niemcy wyciągali ukrywających się Żydów z bunkrów, schronów. Był pewien opór również postawiony milicjantom i SS-manom i gestapowcom, którzy likwidowali getto, więc tam były strzelaniny, byli ranni i zabici na ulicach getta. No i w tym momencie szpital zapełnił się właśnie osobami rannymi w trakcie tej akcji. Kiedy zakończyła się likwidacja getta, powiedzmy oficjalnie, to nie jest tak, że historia getta całkowicie się zakończyła, ponieważ nadal na terenie Śróduli ukrywało się sporo osób w zawczasu przygotowanych bunkrach i schronach. Niemcy oczywiście dom po domu przeczesywali teren getta i starali się wyciągać ukrywających się Żydów z kryjówek. No i wówczas ten budynek szpitala został zamieniony w takie tymczasowe więzienie i właśnie tam przetrzymywano Żydów wyłowionych z bunkrów, co widać na kolejnym slajdzie, właśnie w fragmencie relacji Róży Felczer. No i ostatecznie getto zostało zlikwidowane. Natomiast istnieje relacja niejakiego Józefa Seweryna. Jest to fragment jego książki pod tytułem Byłem fryzjerem katów. Józef Seweryn był więźniem Auschwitz-Birkenau i opisuje w tej książce moment, kiedy wraz z grupą innych więźniów zostaje przewieziony na Środulę już po likwidacji getta w celu zlikwidowania i zabrania i zdemontowania wyposażenia z tego szpitala. No i chciałbym na zakończenie tego odcinka Państwu odczytać tę relację, ponieważ jest dosyć wstrząsająca i bardzo istotna. Ośrodek zdrowia nie był wysokim budynkiem, ale dość rozległym. Aby uwolnić rozmieszczone na parterze fotele dentystyczne i ginekologiczne, musieliśmy odkręcać śruby i zawory w piwniczych sufitach. W ten sam sposób odkręciliśmy także magiel i prasowalnicę. Robota szła szybko i już zaczęliśmy załadunek, gdy nagle Unterkapo oderwał nas od tej pracy i kazał łomotami i młotami rozwalać mur piwniczny. Penetrując piwnicę, SS-mani opukiwali ściany w poszukiwaniu zamurowanych kosztowności. Nieoczekiwanie zza jednej ze ścian odpowiedziano im pukaniem.
Kiedy wybity przez nas otwór pozwalał już na swobodne wejście do wnętrza, owiało nas powietrze dalekie od piwnicznej stęchlizny. SS-mani terroryzowali wychodzących wypróbowaną na rampie metodą: strzałami z pistoletów, mocnymi kopniakami wojskowych buciorów, a także ciosami pięści i uderzeniami kolbami pistoletów. Wypędzonych, a było ich 29 osób, w tym 5 dzieci, zgromadzono na pobliskim skwerku. SS-mani kazali im powyjmować wszystko z kieszeni i kłaść przed sobą. Strzelali do leżących tak, aby kule trafiały w potylicę. Wymordowali wszystkich, dzieci także. Józef Seweryn, byłem fryzjerem Katów. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zachęcam do wzięcia udziału w zbiórce pieniężnej na rzecz realizacji filmu o zagładzie sosnowieckiej społeczności Żydów. Do widzenia.